Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Forda Pumy ST. Jest to już wersja poliftowa Forda Pumy, która zmieniła się zarówno na zewnątrz, wewnątrz oraz pod maską. A Ford Puma to mały crossover od Forda, który jest produkowany od 2019 roku. To znaczy nowa Puma to mały crossover, bo w 1997 roku Puma to było fajne, małe, sportowe autko, konkurent innego, już nieco zapomnianego autka w Europie, jakim był Opel Tigra. No ale dziś wszystko musi być crossoverem albo SUV-em, tak więc nowa Puma też taka jest. I Puma w tym roku, czyli 2024, przeszła odświeżenie i to dość mocne. Chociaż z zewnątrz tego aż tak bardzo nie widać, bo to co ja zauważyłem, to przeniesiony znaczek Forda na grill, lekko zmodernizowane światła, które mają inną sygnaturę świetlną, w tym mogą być matrycowe LED, a także i są delikatnie przymodelowane zderzaki. Ale jak postawimy obie wersje obok siebie, to w sumie nawet nie widać, która jest dużo nowsza. Ale to dobrze. A ja mam wersję ST, czyli tą najbardziej sportową. A ST zawsze charakteryzował się dwoma pięknymi, prawdziwymi końcówkami wydechu, obniżonym zawieszeniem, spoilerami, dokładkami, większym kołem. No zawsze wyglądał dobrze i tak też jest teraz. Zresztą różnica w poliftowej ST i tej przedliftowej to tak naprawdę reflektory, a raczej ich sygnatura oraz delikatnie zmieniony przedni zderzak w dolnej części. No i tak, jest też ten znaczek przeniesiony na grill. To, co mnie nieco zasmuciło, to w wersji poliftowej nie ma już tego świetnego, niebieskiego oraz zielonego lakieru. Chociaż ten zielony to chyba już zniknął nawet w przedlifcie. No ale tak czy inaczej, Puma ST nadal wygląda świetnie. I ma niemal te same wymiary. Czyli długość Puma ST to 4,22 m, szerokość to 1,80 m, a wysokość to 1,53 m. Rozstaw osi to 2,58 cm. Czyli nowa Puma jest o 3 cm szersza oraz o 1 cm wyższa. Puma ST nadal ma o 12 mm mniejszy prześwit niż zwykła wersja i jej prześwit to 15 cm i 2 mm. To w takim razie pora na bagażnik. Ten ma nadal taką samą pojemność i nadal jest to konkretne 456 litrów. No i klapa może być podnoszona elektrycznie. W bagażniku jest drugie dno, które możemy sobie podnieść na czas załadunku albo opuścić niżej. A jeszcze niżej jest Magic Box, czyli magiczny pojemnik. Magiczny, bo tam ma korek spustowy i możemy na przykład w tym pudle umyć sobie naczynia albo nogi. Genialne. W bagażniku znalazłem też dwa haczyki na zakupy, czy gniazdo pod zapalniczkę. Kufer jest też na tyle krótki, że da się położyć kanapę z tego poziomu i po złożeniu jest niemal idealnie płaska powierzchnia. W takim razie wskakujemy na tył. Puma to małe auto i to czuć. O ile na nogi mam trochę miejsca, tak już głową wbijam się w dach, a mam 186 cm wzrostu. Co więcej, zagłówków nie da się wyjąć, a to przeszkadza w zamontowaniu niektórych fotelików dziecięcych. Warto też zauważyć, że ja miałem opcjonalne okno dachowe, gdzie przód jest otwierany i to też zabiera nieco miejsca na głowę. Poza tym nie ma podłokietnika, nie ma nawiewów, są dwa złącza USB typu C oraz miejsce pod zapalniczkę, a także i gazowniki w fotelach. A fotele w Pumie ST to kuby Recaro, które świetnie wyglądają i świetnie trzymają nas w zakrętach. I są też naprawdę wygodne jak na taki fotel, za co duży plus. Chociaż tutaj zagłówek nie ma regulacji, ale ja nie miałem problemu, żeby ustawić go wygodnie. Wszystkie ustawienia, poza lędźwiami, są manualne, tak samo jak i kierownica. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą, bo tutaj jest spora, ale jeszcze nie największa zmiana. Nowa deska ma oczywiście jeszcze większy ekran, który na szczęście nie sterczy na szczycie deski, tylko jest w miarę ładnie wbudowany w nią. Mówię w miarę, bo ten ekran dla mnie jest aż za duży, no ale może ja jestem dziwny. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które już tak ładnie wkomponowane nie są. Tutaj po prostu ktoś przyczepił tablet i to wszystko. Fajrant. Teraz na górze widzicie starą deskę, a na dole nową. Sami zdecydujcie, która Wam się bardziej podoba. Ja to najchętniej bym te deski połączył i dał nowy tablet, ten centralny, ale ze starej bym wziął zegary. Nowe zegary są mało rasowe i to nawet jak włączymy tryb sport i czerwony motyw. Działają za to w miarę płynnie, chociaż czasem te animacje są za wolne i lekko się przycinają. Podobnie jest z ekranem głównym, który czasem miewa lekkie przycięcia, ale same grafiki są ładne, nowoczesne i ekran jest prosty w obsłudze. Szkoda tylko, że po lifcie zniknął fizyczny panel do obsługi klimatyzacji. Teraz wszystko klikamy palcem. Z fizycznych przycisków zostało pokrętło od głośności. No i przyciski na kierownicy też na szczęście są wciąż fizyczne.
Odmiana ST ma też we wnętrzu kilku sportowych akcentów, jak emblematy ST czy przeszycia z czerwonej nici oraz nieco grubszą kierownicę. Sprawdźmy więc materiały i spasowanie. I tu moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobrze. Po pierwsze, Piano Black jest tylko przy ekranie, więc się nie porysuje, a po drugie, i najważniejsze, spasowanie jest bardzo dobre. Naprawdę, niemal nic nie skrzypi, nic nie stuka, no tak powinno być. Do tego materiały są przyzwoitej jakości, no brawo Ford. To jeszcze schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską wspomniana największa zmiana. Otóż przed liftem mieliśmy wybór. Był albo 3-cylindrowy silnik turbo 1.5 o mocy 200 koni, albo 3-cylindrowy litrowy silnik turbo o mocy 170 koni. I ten pierwszy miał tylko skrzynię manualną, a ten drugi miał tylko automat. Niestety, po faceliftingu został już tylko silnik 1.0. Mówię niestety, bo moim zdaniem to auto z tym silnikiem to już nie jest wersja ST, o czym świadczą osiągi. Odmiana 1.5 miała 200 koni i 320 Nm, podczas gdy 1.0 ma 170 koni oraz tylko 200 Nm. Obie wersje miały napęd naprzód i wersja 1,5 litrowa robiła setkę w 6,7 sekundy, a odmiana 1.0 7,4 sekundy. Dużej różnicy nie ma, ale jednak 7,5 sekundy no to nie jest jakoś super sportowy czas. Pora więc go sprawdzić. Niestety, nigdy nie udało mi się zrobić czasu lepszego niż 8,2 sekundy, a miałem nawet takie próby, że miałem i po 9 sekund. Tutaj niestety nie ma procedury startu oraz nie da się agresywnie wystartować, nawet z wyłączoną trakcją. Jak na auto sportowe, no to jest fatalny czas, bo to oznacza, że ze świateł szybciej ruszy Skoda Fabia z silnikiem 1.5 o mocy 150 koni, bo ona robi 8 sekund. Co więcej, jak jedziemy na przykład 90-100 km na godzinę i damy mocno w gaz, to kompletnie nie czuć, żebyśmy jechali sportowym samochodem. Auto przyspiesza, tylko tak zwyczajnie, a w odmianie 1.5 naprawdę czuć było przyspieszenie i emocje. To jest największa wada wersji 1.0, czyli brak osiągów. A ta największa wada to tak naprawdę definiuje ten samochód. Przecież wersję ST kupuje się dla osiągów. Na pocieszenie pozostaje nam wydech, który prawdopodobnie jest taki sam jak odmianie 1.5 i również brzmi świetnie. Posłuchajcie sami. No kapitalnie jak na 1.0 i 3 cylindry. Tak, odmiana 1,5 litrowa jeszcze dodatkowo strzelała, ale to jak brzmi to 1.0 i tak jest świetne.
W kabinie ten dźwięk jest lekko podbijany przez specjalny system Sound Symposer, który przenosi dźwięk i wibracje od silnika do kabiny. Nie jest to więc typowy sztuczny dźwięk generowany z głośników. I to czuć, bo brzmi auto naprawdę w kabinie naturalnie. No i Puma ST nadal świetnie jeździ. Pod względem mechanicznym to jest genialne auto. Prowadzenie, zachowanie na drodze, hamulce, precyzyjność to wszystko jest top, czyli niemal najlepsze. Brakuje tylko osiągów. A nie, przepraszam, brakuje jeszcze szpery. Niestety, ale wersja 1.5 poza większą mocą, osiągami i pojemnością miała też szperę. Dla wersji 1.0 nie ma procedury startu oraz nie ma właśnie mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu, a to w szybkich zakrętach niweluje podsterowność i auto znacznie lepiej się zachowuje. Tutaj tego niestety nie ma. Jest za to miękka hybryda, która ma zmniejszyć tam spalanie. No cóż, pewnie i działa, ale w stosunku do odmiany 1.5 to jest maksymalnie 1 litr różnicy. Przykładowo, przy 120 delikatnie schodzi mi poniżej 7 litrów, a przy 140 poniżej 8, gdzie wersja 1.5 zużywała mi 7,5 oraz 8,7 litra, kolejno przy tych samych prędkościach. W mieście natomiast w wersji 1.0 miałem okolice 8-8,5 litra, a w wersji 1.5 dobijałem do 10. Jest różnica, ale nie jakaś kolosalna. Bak paliwa ma 42 litry. A, i Puma ma wlew Easy Fuel, czyli tutaj nie ma zamka, a klapka jest zawsze dostępna. Tam w środku są jakieś blokady i filtry, ale ja jednak czułbym się znacznie bezpieczniej, jakby ta klapka była zamykana. Zapomniałem też dodać, że testowany egzemplarz miał pakiet Performance, który poza większym kołem czy akcentami w kolorze czarnym dodaje też utwardzone zawieszenie. I to zawieszenie jest twarde, ale to tak bardzo, bardzo, bardzo twarde, o tym trzeba pamiętać. Pamiętać też trzeba, że jest drogo. Puma ST z silnikiem litrowym kosztuje minimum 163 tysiące złotych, a mój egzemplarz kosztował nieco ponad 175 tysięcy złotych. Dla porównania, przed liftem ceny odmiany ST 1.0 to było 159 tysięcy, a wersja 1.5 160 tysięcy złotych. Czyli po lifcie Puma ST podrożała o 4 tysiące złotych. Jest drogo. Jest drogo i moim zdaniem wersja z silnikiem 1.0 170 koni to już nie jest odmiana ST, jak już to ST Line czy tam ST Line X, czyli nieco lepiej niż pakiet stylistyczny. Osiągi tej wersji są niewiele lepsze niż odmiany 155 koni, a my dostajemy po prostu świetnie jeżdżące, brzmiące i wyglądające auto. Z tym, że kupując ST, ja oczekuję, żeby świetnie wyglądało, świetnie brzmiało, świetnie jeździło, ale też żeby miało świetne osiągi. A tutaj osiągów po prostu nie ma. No i nie ma też szpery, co myślę, że tym bardziej wymagającym kierowcom również będzie przeszkadzać. Cześć!